Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Jak widzicie, dzisiaj będziemy robić powidła śliwkowe. I powidła śliwkowe będziemy robić w wolnowarze. Uważam, że jest to najlepsze urządzenie do tego typu powideł. W ogóle do drzemów też, z każdego rodzaju owoców. Także już Wam chcę pokazać. Nie jest to sponsorowane, jest to mój stary garnek, wolnowar o małej pojemności 3 litry, a to, że wolnowary są bardzo dobre, to może świadczyć tylko o tym, że mam jeszcze jeden wolnowar, który jest o pojemności chyba około 6 litrów, także jeszcze raz taki. Tamten używam do czegoś innego i ten do czegoś innego. Tamten mam metalowy, ten jest, misa jest ceramiczna, to jest szkło. Używany zresztą widać po tym, jak jest. Mówię, mam chyba około 5 lat go. Bardzo łatwy w obsłudze, kupiłam go za około 50 zł w Biedronce. Jest tu OFF, to znaczy wyłączenie, podtrzymywanie potrawy, żeby była tylko ciepła. Później jest gotowanie na takiej niższej temperaturze i takie gotowanie na troszeczkę wyższej temperaturze. Nic więcej. Nie ma tu przedziału czasowego, nic takiego tutaj nie ma. Jak nastawimy, tak będzie się po prostu gotować. Jedyną zaletą tego naczynia jest to, że jak nastawię tu śliwki czy cokolwiek, jakiekolwiek inne owoce, one się nam nie przypalą. Nie musimy sprawdzać, nie musimy mieszać, po prostu nam się, to jest po prostu w tym fajne, bo można to sobie nastawić na całą noc lub na cały dzień. I nie musimy zaglądać co 5 minut do garka, nie musimy tu stać, możemy się zająć całkiem inną pracą. Tu mi się mieści około 2 kg śliwek. Do tych śliwek dodam na każdy kilogram taką jedną gruszkę. Ja po prostu będę robić takie powidła z gruszką, znaczy z 2 gruszkami, bo będzie tu około 2 kg śliwek. Do tego dodam, słuchajcie, cukier pomarańczowy z jakiejkolwiek firmy. Tu jest 15 gramów cukru pomarańczowego. Jeżeli nie chcecie cukier pomarańczowy, możecie pominąć, ewentualnie możecie zetrzeć skórkę z umytej, wyszorowanej pomarańczy. Ja idę dzisiaj na łatwiznę, będzie cukier z pomarańczą. Do tego 2 łyżki soku z cytryny. Jeżeli Wasze śliwki, bo teraz było bardzo upalne lato i z tymi śliwkami jest po prostu różnie. Jeżeli Wasze śliwki mają bardzo mało wody, dolewamy tutaj 2-3 łyżki stołowe wody. Więcej nie trzeba. No i obieram do końca już te śliwki. Do końca, jak obiorę do końca, to się jeszcze z Wami połączę, bo oczywiście jeszcze kilka uwag dla tych osób, które robią to pierwszy raz. Myślę, że powiem bardzo pomocne rzeczy, także do zobaczenia za chwilę. Wracam na chwilę. Słuchajcie, dobra rada, jeżeli śliwki nie za bardzo chcą Wam wychodzić, zaraz niech wyostrzy, bo już nie o, już jest. Nie chcą za bardzo odchodzić od pestki, od śliwki. Nacinam naokoło nożykiem i przekręcamy. Jest to moim zdaniem jeden z lepszych sposobów. Śliwki obrałam, miałam troszkę robaczywych, no ale to są moje z działki i wiadomo, nie były pryskane. Do tego obrałam gruszkę, 2 gruszki ze skórki i z nasion. Pokroiłam w kawałki. Może być tutaj, możecie nałożyć naprawdę takim dość czubkiem, dlatego że to nam się w czasie po prostu tego wolnego gotowania dość dużo zredukuje, także nic nie szkodzi. Zalewam to kwaskiem cytrynowym. Polewam przede wszystkim gruszkę, żeby ona mi nie ściemniała. O, tak. Do tego daję ten cukier z pomarańczą. Tak. O. I słuchajcie, nakrywam pokrywką. Włączam do prądu. Nastawiam na 10 godzin, znaczy 10 godzin sobie odmierzam, bo ja tutaj nie mam minutnika, na funkcję LOW. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam, pewnie źle.
na tą funkcję nastawiam i 10 godzin. Spójrzmy tutaj do garka za około 2-3 godziny. Jeżeli będzie faktycznie dużo płynu, no to uchylmy pokrywkę, żeby ten płyn odparowywał. Jeżeli mamy ochotę iść spać, bo nastawiamy to na wieczór, to nie odkrywamy pokrywki, bo wtedy po prostu za dużo może płynu nam odparować i żeby nam się wtedy nie przypaliło. A jeżeli pokrywka jest zamknięta, na pewno się nie przypali. 10 godzin będziemy tak jakby wolno gotować. Także widzimy się, tak myślę, że za około 10 godzin ja nastawiam na low, na 10 godzin. Wracam, by pokazać Wam, jak wyglądają śliwki z gruszką po 6 godzinach. Puściły bardzo dużo soku, więc ja po prostu wezmę i teraz na te 4 godziny zostawię te śliwki odkryte. Powiem Wam, że może raz przemieszałam, tu się nic nie dzieje, właśnie dlatego jest tak fajny wolnowar. Zostawiam na 4 godziny odkryte. I widzimy się ponownie. Słuchajcie, po 10 godzinach wyłączyłam. Przez całą noc mi się to schłodziło. I rano, gdzieś około godziny 14 włączyłam z powrotem. I było na tej temperaturze tej nie wiem jak to się czyta, ale na tej największej i to widzicie, to się tak gotuje. Powidła zmniejszyły swoją objętość do 1/3. Tyle ile było, została 1/3. W sumie powiem Wam, że jest to wspaniały sposób. Ja podchodziłam do tego może ze 3 razy, żeby przemieszać. Nic się nie przypala, nic nie przywiera. Bardzo łatwo, najprostszy sposób, jaki można zrobić powidła śliwkowe. I teraz Wam pokażę, jak one wyglądają. One są już takie gęste. O, widzicie? Tu nie ma już w ogóle soku. I jak dałam teraz na tą bardzo wysoką temperaturę, tą najwyższą, to one się delikatnie gotują. Słoiki wymyte w zmywarce. Będę je napełniać. O. I nie będę już ich pasteryzować, dlatego że to tutaj mi się delikatnie gotuje. Napełnię. Zostawię tak mniej więcej centymetr. O, powierzchni przed nadkrętką. I postawię na ściereczkę. I przykryję ręcznikiem. Używam, tak jak mówiłam, z klikiem. Więc ja ich nie obracam powideł, porządnie zakręcam i czekam, aż mi kliknie później. Bo on zaciągnie i kliknie. Ten, który dalej po jakimś czasie będzie robił tak, chyba to słychać, to znaczy, że nie zaciągnę. Ale ja jeszcze, bo ja zakręcam, tak jak mówiłam, nowymi zakrętkami zawsze i nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby któryś słoik z klikiem mi nie zaciągnął. Także robię tak wszystkie. Powiem Wam, że nie dodawałam cukru, nic, tylko to, co Wam pokazałam na filmiku. Powidła wyszły pyszne. Mój mąż nawet dzisiaj do kawki to sobie brał tak. Ciasto, to śliwkowe, które jest u mnie na kanale, co dałam. I do tego, słuchajcie, jeszcze sobie dołożył na to ciasto łyżkę powidł. Mówi, że pyszne. Ja też troszkę jeszcze zostawię. Nie dam wszystkich do słoika, troszkę zostawię, żebyśmy mieli do rogala na śniadanie. Bo naprawdę wyszły pyszne. Taki mają fajny posmak tej pomarańczy. No i jutro znów idę na działkę po śliwki i zrobię resztę śliwek. Takie właśnie powidła. I zakręcam mocno. O, koniec. Także jak się przepis podobał, myślę, że tak łatwy, że każdy może zrobić, to poproszę łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia. Pa, pa.